Czym jest szczęście? Każdy ma swoją odpowiedź, prawda? Jedni widzą je w prostych momentach. Poranna kawa w ciszy, uśmiech ukochanej osoby, inni zaś w wielkich osiągnięciach. Wydaje się, że szczęście jest jak ta chwila wytchnienia, która czasem nadchodzi nieoczekiwanie, a czasem trzeba się o nią postarać. Ale jak to zrobić, żeby to bycie szczęśliwym nie było jednorazową euforią, ale trwałym stanem, do którego możemy regularnie wracać? Na początek warto się zastanowić, czy kiedykolwiek zapytałeś siebie, co naprawdę daje ci radość? Zastanawiające, jak wiele osób nie zadaje sobie tego pytania. Przez całe życie gonimy za sukcesem, pieniędzmi, uznaniem innych, zapominając o tym, co dla nas samych jest źródłem szczęścia. A może to właśnie cisza w lesie, a nie nowe stanowisko w pracy? Może to bliskość z drugą osobą, a nie liczba zer na koncie? Szczęście to temat trudny. Psycholodzy często mówią o dwóch jego rodzajach, hedonistycznym i eudaimonistycznym. Hedonistyczne to przyjemność, radość chwili, coś co czujesz, gdy jesz ulubioną czekoladę albo słuchasz dobrej muzyki. Eudaimonistyczne to natomiast coś głębszego, szczęście wynikające z poczucia spełnienia, sensu, które przychodzi, kiedy robisz coś, co jest zgodne z twoimi wartościami, co cię rozwija. Oba są ważne, ale jak znaleźć balans między nimi? Zanim wejdziemy w szczegóły, wyobraź sobie następującą sytuację. Masz przed sobą 3 opcje. Pierwsza to wyprawa na wielką imprezę z przyjaciółmi. Druga to wieczór z książką, na którą od dawna nie masz czasu. Trzecia, spotkanie z kimś, kto zawsze cię inspiruje, kto daje ci nową perspektywę na życie. Każda z tych opcji daje inne szczęście. Każda ma swoje plusy i minusy, którą wybierzesz. Nie czekaj na wielkie wydarzenia. Szczęście nie jest czymś, co nagle spadnie ci z nieba w momencie, gdy osiągniesz wymarzone cele. Szczęście zaczyna się tu i teraz, w drobnych chwilach. Może to brzmi banalnie, ale to właśnie takie małe momenty zebrane jak perły tworzą naszą codzienność. Pomyśl o tym w ten sposób, czy naprawdę musisz mieć wszystko na najwyższym poziomie, żeby czuć się dobrze? A może wystarczy codzienna chwila ciszy, spojrzenie w niebo, poranny spacer albo zapach ulubionego jedzenia? Może chodzi o to, żeby zacząć doceniać to, co masz, zamiast wiecznie pragnąć więcej. Psycholodzy mówią o uważności, czyli o sztuce bycia obecnym w chwili. Zamiast martwić się o jutro, zatrzymaj się i skoncentruj na tym, co teraz. Łatwo mówić, trudniej zrobić, prawda? Ale to kwestia treningu. Nawet krótkie chwile uważności mogą zdziałać cuda. Spróbuj. Następnym razem, kiedy będziesz pił kawę, zamiast myśleć o wszystkim, co musisz zrobić, skup się na smaku, na ciepłym kubku w dłoni, na zapachu. Zdziwisz się, jak bardzo może to poprawić twój dzień. Czy zauważyłeś, że najpiękniejsze momenty w życiu to te, które dzielimy z innymi? Badania pokazują, że ludzie, którzy mają silne, zdrowe relacje, są zdecydowanie bardziej szczęśliwi. I nie chodzi tu tylko o romantyczne związki, ale o wszystkie bliskie relacje z przyjaciółmi, rodziną, nawet z sąsiadami. Wielu z nas zapomina o tym w pędzie codziennego życia. Spotkania towarzyskie odkładamy na później. Rozmowy z bliskimi stają się coraz krótsze, a czasem wręcz powierzchowne. Ale prawdziwa relacja to coś więcej niż wymiana grzecznościowych uwag. To bycie obecnym, słuchanie, dawanie swojego czasu, a może właśnie tutaj kryje się klucz do trwałego szczęścia. Wyobraź sobie, że masz nieograniczone zasoby finansowe i nic cię nie ogranicza. Co byś robił? To pytanie często wywołuje zakłopotanie, bo nagle okazuje się, że wielu z nas nie wie, czego naprawdę pragnie. Wchodzimy w różne role, żyjemy na autopilocie, a prawdziwe marzenia odkładamy na bok. W psychologii często mówi się o flow, stanie, w którym całkowicie zatracasz się w tym, co robisz. To momenty, kiedy czas przestaje istnieć, a ty czujesz pełne zanurzenie w działaniu. W
takich chwilach czujesz, że żyjesz w zgodzie ze sobą, a to daje głęboki rodzaj szczęścia. Jak odnaleźć swoje flow? Cóż, najpierw trzeba odkryć, co naprawdę cię kręci, a to wymaga odrobiny eksperymentowania, prób i błędów. Często mówimy, że chcemy być szczęśliwi, ale nasze oczekiwania wobec życia są nieracjonalne. Wyobrażamy sobie, że szczęście to wieczne zadowolenie, że kiedy już coś osiągniemy, to zawsze będziemy się czuć świetnie. To mit. Życie składa się z różnych emocji i próba unikania tych trudnych jest jak unikanie połowy doświadczeń, które tworzą naszą egzystencję. Szczęście nie oznacza braku problemów, oznacza umiejętność radzenia sobie z nimi. Oczekiwania, że życie zawsze będzie idealne, prowadzą do frustracji. Czasami zamiast próbować zmieniać wszystko wokół siebie, warto zmienić perspektywę. Zamiast myśleć, dlaczego to się dzieje, zapytaj siebie, czego mogę się z tego nauczyć. Zaufaj procesowi. Pozwolenie sobie na to, by nie zawsze wszystko było idealnie. Na akceptację, że życie ma swoje wzloty i upadki. Paradoksalnie, kiedy przestajemy próbować kontrolować każdą chwilę, zaczynamy żyć bardziej, bo prawdziwe szczęście to nie wieczna perfekcja. To umiejętność odnalezienia spokoju w chaosie. Wydaje nam się, że jeśli tylko nad wszystkim zapanujemy, szczęście będzie naszym stałym towarzyszem. Ale tutaj tkwi pewien paradoks. Im bardziej próbujemy kontrolować każdą sferę życia, tym bardziej możemy się czuć zagubieni, sfrustrowani i nieszczęśliwi. Zamiast walczyć z rzeczywistością, czasem warto zaakceptować, że pewne rzeczy są poza naszą kontrolą. W psychologii jest pojęcie radzenia sobie w warunkach niepewności. Kluczowa umiejętność, która pozwala nie tracić głowy, kiedy życie nas zaskakuje. Nie zawsze wiemy, co się wydarzy jutro, i to jest właśnie piękne. Naucz się odpuszczać to, co poza twoim wpływem i skupić na tym, co możesz zrobić tu i teraz. Możesz nie kontrolować wyniku, ale zawsze możesz kontrolować swoje podejście. Na koniec, jeden z najważniejszych elementów szczęścia, wdzięczność. I to nie tylko za wielkie rzeczy, ale za te małe, codzienne, które często umykają naszej uwadze. Kiedy ostatnio czułeś wdzięczność za to, że masz dach nad głową, że masz kogoś bliskiego obok, że masz co jeść? Wdzięczność to umiejętność zauważania tego, co jest, zamiast ciągłego gonienia za tym, co mogłoby być. Jestem pewien, że jeśli każdego dnia znajdziesz choćby jedną rzecz, za którą możesz być wdzięczny, twoje poczucie szczęścia zacznie rosnąć. Nie musisz mi wierzyć na słowo, po prostu przetestuj to na sobie. Czy jest jakaś magiczna recepta na szczęście? Oczywiście, że nie ma. Ale są małe kroki, które każdy z nas może podjąć, aby żyć bardziej świadomie i w zgodzie ze sobą. To, co najważniejsze, to pamiętać, że szczęście to proces, a nie cel. Więc co dziś zrobisz, żeby poczuć się szczęśliwszym człowiekiem?